Cześć, dziś pokażę, jak zrobić niskobudżetową ścianę betonową. Ściana podzielona będzie na kilka trójkątów. Do tego celu użyję złotej taśmy samoprzylepnej. Przyklejam taśmę do ściany. Ściana ta wcześniej została porządnie zagruntowana gruntem głęboko penetrującym. Oczywiście wcześniej odstrzeliłem sobie sznurkiem z farbą linie pomocnicze do przyklejenia taśmy. Taśmę tą przyklejam podwójnie, gdyż po położeniu betonu jedną z tych taśm oderwę. Wszystkie taśmy zostały wklejone podwójnie. Teraz przystępuję do gruntowania. Gruntuję gruntem szczepnym z piaskiem kwarcowym po to, aby ujednolicić chłonność powierzchni i zwiększyć przyczepność tynku. Odmierzam sobie 17 kg zaprawy wyrównującej ZW04 z Sekola. I na tą ilość zaprawy wyrównującej dosypuję jedną szklankę czarnego pigmentu i dodaję około 2 litry, ponad 2 litry wody i to wszystko razem mieszam. Oczywiście jak ktoś chce uzyskać jaśniejszy kolor tynku, może dodać mniej pigmentu lub nie dodawać go w ogóle. Umieszaną zaprawę nakładam cienko na grubość ziarna. Po około 15 minutach tynk ten delikatnie ściągnie i nakładam drugą warstwę tynku, również cieniutko na grubość ziarna. Nakładam dwie warstwy, ponieważ łatwiej jest go ugładzić, nie podrywa się tak bardzo kamień. Przy jednej warstwie kamień zadziera się, trudniej jest go wyrobić. Przy wygładzaniu spryskuję zwykłą wodą i żyletą lub blichówką gładzę do skutku, aż on się wygładzi. Jak chcemy go gładko wyrobić, to już zależy od naszych tutaj upodobań. Można zrobić większe wrzery, wystarczy go trochę podrapać i z powrotem gładzić. Ja sobie akurat wymyśliłem, żeby był w miarę gładki i gdzieniegdzie były takie dziurki, jak w podobnych oryginalnych płytach betonowych. Tynk został wyrobiony, wygładzony. Teraz przyszedł czas na oderwanie jednej taśmy. Robię to ostrożnie, powoli, tak żeby nie oderwać tej drugiej. Teraz troszkę zabawy, żeby ładnie wygładzić przejścia tego betonu, żeby ładne połączenie z taśmą wyszło. No i tutaj daje nam te dwie warstwy tego tynku, dają nam fajną grubość, że jest ta taśma złota ładnie zagłębiona.
Po około godzinie, dwóch, jak zaczyna przesychać, oczywiście zależy to od temperatury, wychodzą takie białe wykwity na tym tynku. Ja, żeby go ujednolicić, przecieram go gąbeczką, czystą wodą. I tak właśnie prezentuje się ta ściana po całkowitym wyschnięciu. Jeśli spodobał Ci się film, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za uwagę i zapraszam na inne moje filmy.